Witam. Dzisiaj kolejne pióro Lamy z trochę wcześniejszego okresu i dość rzadko spotykane na rynku. To seria Profil, tu model 86 z klipsem jako żywo przypominającym Lamy 2000 projektu Gerda A. Millera. I tutaj też mamy korpus z makrolonu. Żadnych ozdobień poza klipsem tutaj nie mamy na skówce. Płaskie wykończenie. Korpus troszkę sfatygowany na pokrętle, ale takie udało mi się pióro pozyskać. Na końcu słynna, powtarzająca się już taka jasna płytka na produktach Lamy. Natomiast bardzo duża i bardzo śmieszna stalówka oraz pierścień na bardzo długiej sekcji, a spływak także dość pokaźny i tu z takim otworem, którym się nabiera atrament, ale to za chwilę. Produkt ten znalazł się w Muzeum Designu w Zurychu i tutaj widzimy, że jako projektant podpisany jest Józef Lamy i tu też widzimy, że z makrolonu, natomiast cała seria Profil prezentuje kilka modeli i tutaj też na dole skówki widzimy, że to model 86. Jeszcze rzut oka na klips z obydwu stron i teraz przejdziemy do korpusu, gdzie odkręcamy końcówkę i zakręcamy, by nabrać atrament do korpusu, bo to jest model tłoczkowy i tu widzimy okienko podglądu atramentu, jego ilości w korpusie, na ile to tam nam jeszcze go może wystarczyć. Także pióro długie dość dobrze leży w ręce, natomiast zdejmuje się stalówkę bardzo łatwo. Tu są takie rowki, w które się ją wsuwa, no i wysuwa. Także wymiana i czyszczenie stalówki od spodu i spływaka jest dość proste, bardzo masywny ten spływak, stalówka właśnie w taki sposób wyprofilowana, żeby tutaj wchodziła na spływak. Także troszkę to wymaga dociśnięcia, zwłaszcza pod koniec, ale można sobie bez problemu stalówkę wymieniać. Tak oto się ona prezentuje. Żadnych napisów na tym modelu nie ma. Jak już zacząłem mówić, dość długa sekcja, łatwo się i wygodnie ją trzyma. Skówkę z tyłu możemy założyć, ale troszkę moim zdaniem to zaburza równowagę pióra. Porównanie wielkości z parkerowskim duofoldem, sonetem, Lamy All-Star i Pelikanem 140 pokazuje, że to pióro właściwie długości zamkniętego duofolda, a po zdjęciu skówki to ma długość soneta, także bez skówki. Natomiast jeszcze tutaj pozwoliłem sobie położyć CP1 Lamy i Lamy 2000, także widać, w jaki sposób te modele nawzajem z siebie wyewoluowały i tworzą taką dość konsekwentną w rozwoju linię. Natomiast po zdjęciu skówek już tutaj trochę większa różnica jest w sekcjach. Widać wyraźnie, jak one się różnią. 13 cm i 8 mm długości ma zamknięte pióro, natomiast bez skówki 12 cm i 6 mm długości. Co do średnicy sekcji w połowie, to mamy niecały centymetr, a średnica korpusu 11 mm. Całe pióro waży 13 gramów. No i czas na próbkę pisma. Stalówka nie ma oznaczenia, ale moim zdaniem jest to FK albo naprawdę cienka MK. Nie ma tutaj żadnego problemu z przepływem atramentu. Wszystko dość twarda stalówka, ale mocne dociśnięcie powoduje większy przepływ atramentu.
Odwrotnie można nią pisać, ale wyraźnie chyba tam jest słabszy przepływ atramentu, nie taki nasycony. Także pióro pisze bez żadnych problemów. Nie widzę żadnego przerywania. Bardzo rzadko spotykany model. Mnie się udało go trafić, właściwie mojemu bratu na targowisku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.